Bum, cześć, siemanko, z tej strony Patryk, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak udekorować kuchnię w Minecraft, aby wyglądała naprawdę niesamowicie. Część pomysłów znałem, a część pozbierałem z różnych stron dotyczących Minecrafta, abyście nie musieli tracić na to czasu. Jeśli doceniasz moją pracę, to zostaw darmową subskrypcję, dołączając tym samym do elitarnego grona moich widzów. Możesz również zostawić komentarz oraz lajka, jeśli jakiś z pomysłów ci się spodobał i chcesz mi pomóc w promowaniu mojego kanału. Bez dłuższego gadania, zaczynajmy. Okej, w takim razie na początku zbudujmy sobie zlew. Podejdźmy sobie tutaj, wybijmy sobie w ten sposób. Teraz zróbmy sobie tutaj cyk, coś takiego. Dodajmy sobie tutaj, o ile mam rzeczy, dodajmy sobie tutaj wiadro z wodą. Teraz dajmy sobie półpłytkę, zamknijmy sobie klapą, postawmy sobie tutaj cyk nasz blok pomocniczy, cyk, tory, do tego wagonik, zwykły wagonik bez tam żadnych dodatków. Możemy sobie dodać tutaj zaczep na linkę, no i tutaj w tym miejscu możemy sobie dodać guzik. Ostatnią rzeczą, żeby ten zlew działał automatycznie, jest podłączenie tego guzika do naszego podajnika, który znajduje się tutaj. W tym momencie ja sobie robię coś takiego, że cyk, 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 tutaj sobie robię w ten sposób i podciągam sobie w to miejsce. Tu już mogę sobie zamknąć i zobaczmy teraz, czy nasz zlew działa. Jak widzimy, woda się pojawiła, teraz znikła, także bez problemu wszystko działa tak, jak powinno. Kolejną rzeczą, jaką sobie wykonamy, będzie Blender. I teraz jak go zrobić? Ja sobie robię to w ten sposób, że tutaj sobie robię cyk, klikam prawym, cyk, cyk, spokój się. Teraz sobie oczywiście to mogę załatać, tutaj tą dziurę. Robię sobie, powiedzmy, coś takiego, że tutaj sobie ustawiam w tą stronę dispenser, żeby był. Ponownie dodaję dozownik. Ok, mamy coś takiego. Teraz musimy sobie tutaj postawić szkło. Nad szkłem stawiamy sobie piston. Przesuwamy w dół. Mamy coś takiego. Teraz możemy sobie dodać do tego jakąś tutaj klapę, która będzie się otwierała. Dodać sobie przycisk z tej lub z tej strony, no i oczywiście dodać sobie uchwyt do naszego blendera i nasz blender jest już gotowy. Ok, skoro mamy już zlew i blender, no to czas na miejsce, w którym będziemy przechowywać nasze rzeczy. Ja sobie robię w ten sposób, że tutaj sobie robię 4 beczki. W taki oto sposób możemy to sobie zrobić. Tutaj podnosimy sobie oczywiście 3 do góry. Coś takiego, cyk, cyk, cyk. Tutaj również, raz, dwa, 3, cyk, cyk, cyk. Tutaj podnosimy sobie w ten sposób, tutaj w ten sposób. I tak naprawdę tutaj możemy już przechowywać sobie nasze rzeczy. Oczywiście ja tu u góry sobie dostawię jeszcze skrzynkę podwójną, bo dlaczego by nie. I tutaj możemy sobie ładnie przechowywać nasze rzeczy. Jeżeli mamy ochotę, no to oczywiście tutaj możemy sobie jeszcze pododawać jakieś drobiazgi w postaci na przykład czegoś takiego, żeby faktycznie symbolizowało to, że tutaj mamy jakieś itemki. Także myślę, że coś takiego na pewno fajnie się wkomponuje w niejednej waszej kuchni. Oczywiście możecie tutaj sobie jeszcze dodać drzwi, a tutaj u góry klapki. Będziecie mieć taką swego rodzaju lodówkę, ale lodówkę pokażę wam za chwilę. Jednakże zanim zrobimy lodówkę, przejdźmy do czegoś trudniejszego, czyli zróbmy sobie taką ala kuchenkę. Coś, co będzie przypominało nam kuchenkę. Ja sobie tutaj stawiam jeden dywanik, tutaj sobie stawiam klapę. Teraz tak o, tutaj sobie ustawiam cyk, cyk, w tą stronę oczywiście ustawiam sobie dispenser, tutaj wrzucam sobie na pierwszy slot stojak na zbroję, to mi ładnie tutaj wypluwa, no i od tej strony układam sobie hełm. W taki oto sposób, jak widzicie, on jest troszkę nad tym, dzięki czemu będzie się zdawało, że to będzie wystawało na górę. I teraz tak o, ja sobie tutaj dostawiam moje bloki pomocnicze i teraz tak o, tu sobie od razu ustawię piston, tutaj sobie ustawię dispenser i teraz taką, tutaj wrzucam sobie jeden stojak, cyk, wypluło mi, super, ustawiam sobie tutaj bloczek, tu stawiam sobie bokiem kowadło w taki oto sposób i sobie przesuwam, cyk. Jedno mam przesunięte, to mogę rozwalić, cyk, cyk, wpadło, elegancko. Dostawiam kolejne. Znowu dostawiam sobie dispenser, wrzucam sobie jeszcze jeden, wypluwam, git, to sobie mogę usunąć. Teraz zamiast kowadła wstawiam sobie tutaj główkę w taki oto sposób, przesuwam, ok, spadło. Znowu dostawiam dispenser, do dispensera wciskam ostatni już element,
wypluwam. Teraz stawiam sobie tutaj płotek, cyk, przesuwam sobie i rozwalam. I wszystko mi tutaj wpadło i jest na równo z tym. I teraz tak o. Ja sobie tutaj wybrałem, że zrobię sobie 2 razy takie bloczki, w sensie 2 razy schodki. Ja sobie te schodki ustawię w tą stronę. Dlaczego tak? To zaraz wam jeszcze powiem, bo sobie wymyśliłem jeszcze jedną rzecz. Tu sobie mogę już to zabudować elegancko. I teraz tak o. Bierzemy sobie znowu. Ustawiamy cyk i przesuwamy w dół. I mamy tutaj coś takiego, co nam bardzo przypomina patelnię. I teraz idziemy sobie od tej strony. Ja tu sobie wycinam coś takiego. Możemy sobie zrobić w ten sposób. Powinno już być elegancko widoczne. I jak widzicie, mamy coś takiego, co nam dosłownie imituje patelnię. Skoro patelnię mamy, no to przydałby się również okap. Jak zrobić okap? No to na okap ja mam 2 sposoby. Jeden to jest taki, że tutaj dodajemy sobie po prostu coś takiego. Chociaż to bym musiał inaczej troszkę zrobić, bym musiał zacząć może na tej wysokości, albo tutaj by trzeba było to zrobić. I teraz sobie przyciągnąć coś takiego. To jest troszkę za nisko, więc ja bym proponował ewentualnie zrobić trochę u góry. Jeżeli taki okap wam się nie podoba, to zawsze możecie zrobić go w ten sposób, tylko odwrócony do ściany i to też będzie całkiem spoko wyglądało. Mi się osobiście bardziej podoba taki okap, więc taki też zostawię. Zrobię sobie może nawet taki podwójny, bo to będzie fajnie wyglądało. Taki podwójny okap ja sobie tutaj zrobię. I teraz tak o. Tutaj możemy sobie dekoracyjnie dostawić taką ramkę, na którą będziemy sobie odstawiać albo naczynia, albo właśnie tą patelkę. Teraz dostawiamy sobie tutaj cyk, coś takiego i dostawiamy sobie w ten sposób. Bierzemy sobie krosno, czarny sztandar, 2 białe barwniki i w pierwszej kolejności dzielimy go na pół, a później robimy do niego ramkę. W taki oto sposób. Ustawiamy sobie to tutaj. Teraz wpisujemy tą komendę, którą widzicie u mnie na czacie właśnie. Cyk. To jest niewidzialna ramka, którą ja sobie kładę tutaj. I teraz na tą ramkę układam sobie żółty beton, który mi symbolizuje właśnie, jakbym sobie tutaj smażył jajko. Jak widzicie, wygląda to naprawdę niesamowicie i sam jestem zdziwiony, że aż tak dobrze to wygląda. Ok, jak w takim razie zrobić lodówkę? Na początku musimy wybrać materiał, z którego chcemy go zrobić. Ważne jest, aby z tego materiału można było wykonać schodki. Zaraz wam pokażę dlaczego. Na początku tutaj stawiamy sobie jeden cyk w taki oto sposób i drugi w taki oto sposób, tak żeby na środku była jedna pusta linia. Teraz tak, ja sobie tutaj dostawiam tak, to sobie na chwilę zniszczę. Cyk, przesuwam i tutaj cyk, przesuwam. Mamy coś takiego. I teraz tak robimy po kolei. Cyk, później cyk, chociaż to dajmy do góry nogami, bo inaczej nie będą widoczne te krawędzie. I na końcu dajmy sobie cyk. Teraz oczywiście biorę sobie piston, elegancko i przesuwamy sobie to w dół w taki oto sposób, aż utworzy nam się coś takiego. Teraz oczywiście z tej strony możemy sobie dobudować w taki oto sposób. Za tym możemy oczywiście jeszcze ustawić sobie dispenser, który po naciśnięciu guzika znajdującego się, nie wiem, na przykład tutaj albo tu u dołu będzie zza ściany wypluwał nam jedzonko. To już od was tylko zależy, czy sobie coś takiego zrobicie. I teraz musimy jeszcze sobie zrobić takie coś, co i będzie imitowało drzwi. Czyli ja sobie tutaj stawiam krosno, biorę sobie szary sztandar, bo musimy wziąć sztandar w kolorze takim, jaki wybraliśmy materiał, z którego będzie lodówka. Teraz dodajemy sobie ten biały, wybieramy sobie te paseczki, cyk, dodajemy sobie cyk, dodajemy sobie szary, czyli bierzemy barwnik w kolorze takim, jaki mamy sztandar i robimy sobie coś takiego. Cyk. Teraz to usuwamy i dostawiamy sobie w taki oto sposób i teraz ładnie, pięknie nam to imituje drzwi do naszej lodówki. Jeżeli w waszej kuchni jest wam mało półek, no to tutaj oczywiście możecie sobie zrobić cyk, cyk, raz, 2, 3. Tu ustawić sobie jeszcze jedną skrzynkę na samej górze na przykład, a tutaj położyć coś, co będzie imitowało jedzonko poukładane w taki oto sposób na przykład. Możecie sobie też równie dobrze skrzynkę dołożyć tutaj u góry, chociaż to już nie będzie tak wyglądało, więc ja bym
maksymalnie pozostał przy czymś takim, jeżeli chcemy coś jeszcze zrobić koło lodówki. No ale tak o, skoro lodówkę mamy, blender mamy, zlew mamy, kuchenkę mamy, składzik mamy, czyli tak naprawdę mamy wszystko, no to jeszcze wypadało gdzieś zjeść to, co przygotujemy. I teraz w jaki sposób ja robię stół? Ja sobie stół robię zawsze w taki sposób, że sobie stawiam, powiedzmy, nie wiem, w tym miejscu albo w tym miejscu płytkę, na przykład tego rodzaju. Teraz oczywiście tu sobie ustawiam, robiąc na 5, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, coś takiego. Tu oczywiście ustawiam sobie jeszcze jakiś przerywnik. Tutaj dodaję sobie kolejne 5, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5. Tu sobie dodaję jeszcze krzesełka, czyli na przykład robię sobie tu jedno krzesełko, tu jedno krzesełko, tu jedno krzesełko, tu jedno krzesełko, tu jedno krzesełko. Możecie zrobić z czegoś, co się nie zlewa, to już od Was zależy. Teraz tak o, tutaj ustawiam sobie drzwi w taki oto sposób i tutaj dodaję sobie jeszcze na te drzwi coś takiego imitujące ładne obicie. No i oczywiście tu zapomniałem. Cyk. Tada. Mamy coś takiego, co moim zdaniem wygląda naprawdę dobrze i super pokazuje, jak można zrobić krzesło. Oczywiście tu możemy sobie dodać jakieś kubeczki w taki oto sposób zrobione ze świetlików. Oczywiście ponownie możemy wpisać komendę na niewidzialną ramkę i tutaj poukładać sobie jeszcze jakieś jedzonko. Jezu, ja wszędzie układam to samo jedzonko, może zmienię to jedzonko. Wygląda, jakbyśmy tylko kurczaka tutaj mieli. Ok, tu sobie dostawiam cyk, 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 cyk. O, tu nawet o jedną za dużo postawiłem. Tu jakiś chlebek można położyć, tu mięsko jakieś, tu jakieś mięsko, tutaj pork chopa, cyk, tu jeszcze jakiś chlebek. Bardzo proszę, żebyśmy mieli tak ładnie to wszystko poukładane. Do tego oczywiście możemy jeszcze sobie dostawić tort, no i tutaj jakieś świeczuszki w taki oto sposób. Cyk, tada, bardzo proszę i mamy super elegancko przygotowany stół. Jedną z dwóch ostatnich rzeczy, jaką Wam pokażę, jest coś, co jest absolutnie niezbędne i patrząc na to, co trzymam w ręce, na pewno już wiecie, co to jest. Mianowicie tak, jest to niszczarka. Niszczarkę wykonujemy sobie w ten sposób, że i teraz to jest bardzo ważne. Przygotujcie sobie odpowiednią głębokość, żeby Wam się deski nie zapaliły, jeżeli macie deski na podłodze, nie? To tak informacyjnie były. Ja z doświadczenia wiem, że mi się parę razy już kilka rzeczy spaliło, także lepiej zrobić to troszkę głębiej, ale żeby to działało i nie spaliło nam tutaj niczego. I oczywiście tutaj sobie podmieniamy to wszystko na biały beton, żeby to nam ładnie wyglądało. Elegancko, coś takiego sobie tutaj mamy. Super. I teraz tak o, jeszcze zanim sobie tu wejdziemy, to tutaj sobie robimy, wykopujemy coś takiego. Taką oto przestrzeń i robimy taki oto prosty mechanizm. Tutaj ustawiamy sobie komparator, to jest komparator, prawda? Tak, komparator. Tutaj ustawiamy sobie redstone, w sensie repeater. Przeciągamy sobie w taki oto sposób, tutaj i do naszego głównego, przepraszam, o, w ten sposób i tutaj ustawiamy sobie cyk, coś takiego. Tu już możemy sobie zabudować, pozostało nam wlać lawę, no i oczywiście zasłonić tutaj ładnie, pięknie szybką. Czy to jest fioletowa? Nie, przyciemnione szkło. Tak, bardzo ładnie. I teraz tak, o, tutaj ustawiamy sobie oczywiście jakąś klapę. Do tego adekwatnie możemy sobie dodać oczywiście jeszcze coś takiego. No i skoro to mamy, to czas przetestować, czy to działa. Wrzućmy sobie parę przedmiotów. Elegancko wszystko nam wpada i się ładnie spala. Skoro wszystko mamy zrobione, na koniec pozostało nam jedynie przyozdobić trochę kuchnię. I teraz tak o, tutaj możemy zrobić sobie taki oto ładny, prosty dywan. Taki najzwyczajniejszy w świecie, no wiecie, no takie dywany, im prościej coś wygląda, im prostsze coś jest, tym lepiej to wygląda, zauważyłem w Minecrafcie i tego się trzymajmy. Jeżeli dla kogoś ta prościzna jest niewystarczająca i chce mieć taki bardziej puchaty dywan, to może w to miejsce zrobić na przykład coś takiego i będzie miał wtedy coś, taką imitację ala takiego, wiecie, puchowatego dywanu. Moim zdaniem to nie wygląda, jest to brzydkie, ale jeżeli ktoś chce, to może taką formę ala dywanu sobie zrobić. To jest tylko i wyłącznie wasza sprawa, co sobie tu zrobicie. Teraz dodajmy sobie troszkę szafek i tak dalej. Ja sobie to na przykład zrobię w ten sposób, że o, tutaj na przykład o, troszeczkę wyżej sobie zrobię, tutaj
tutaj, a nie, dobra, to możemy być na tej samej wysokości, albo możemy zrobić sobie jeszcze wyżej. To już od Was zależy, gdzie sobie zrobicie te półki. Ja sobie w sumie zrobię na tej samej wysokości, bo łatwiej mi to będzie później pokazywać. Tutaj możemy sobie dać coś takiego, tutaj możemy sobie oczywiście dać parę tego jako parę tych świetlików, tak? To są iskrzydła. Te iskrzydła możemy sobie tutaj dać, które będą nam imitowały szklanki. Tutaj oczywiście możemy sobie dać jakiegoś kwiatka takiego. Tutaj możemy sobie dodać drugiego kwiatka, żeby troszkę upiększyć to. I teraz tak o. Ja wiem, że dla niektórych z Was to jest tylko wygląd i chcecie, żeby to było funkcjonalne. Wiem, bo ja też bym chciał, żeby to było funkcjonalne. Dlatego teraz pokażę Wam, jak jeszcze można to usprawnić, żeby to było funkcjonalne. Czyli tak o, chcę, żeby poza tym, że moja kuchnia wygląda, jeszcze, żebym mógł z niej faktycznie korzystać. I teraz co ja zrobię? Ja zrobię małe rzeczy, naprawdę małe rzeczy, które troszeczkę usprawnią tą funkcjonalność. Czyli tutaj robimy sobie dokładnie to samo, co robiliśmy tutaj. Na to sobie dam, tu trzeba sobie obrócić. O. I mamy tutaj w pełni używalny piecyk. Natomiast tu w rogu wstawię sobie jeszcze crafting. I dokładam sobie coś takiego i teraz macie kuchnię, która i wygląda, i z której możecie korzystać. Tylko tu wtedy warto było zrobić coś takiego, że ten okap przesuniecie sobie bardziej w to miejsce, nie? O, coś takiego, żeby to było typowo nad tymi piecykami, no i warto by było jeszcze tutaj wtedy sobie dodać taki oto kafelek, nie? Żeby to faktycznie miało ręce no i nogi. I teraz tak naprawdę macie w pełni używalną kuchnię, jeżeli sobie zrobicie coś takiego, to wygląda to naprawdę, naprawdę niesamowicie. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli taka kuchnia Wam się podoba i podobał Wam się taki odcinek i chcecie więcej, na przykład jak zrobić łazienkę, jak zrobić salon, jak zrobić biuro, jak ogólnie wyposażyć chatę, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę, suba, no i napiszcie komentarz, że chcecie, a ja dla Was to przygotuję. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do moich poradników. Jeden tutaj wybrany przeze mnie, a drugi dopasowany specjalnie do Was. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemano, Rafael, cześć!